Witajcie. Co przed majowym długim weekendem dzieje się na rynku nieruchomości i wbrew pozorom troszkę się dzieje dzięki zmieniającej się sytuacji gospodarczej, ale także dzięki trwającej kampanii prezydenckiej. Ja nie lubię się odnosić do polityki, ale tutaj króciutko tylko powiem o tym, jak jesteśmy mamieni z różnych obozów obietnicami dobrobytu mieszkaniowego i w ogóle czy te obietnice mają jakikolwiek sens, ale też odniosę się do tego, co ostatnio wiemy o nastrojach konsumenckich i w ogóle o tym, co dzieje się na rynku, a to jak powiedziałem jest ciekawe. Jeżeli interesują Ciebie trendy rynku nieruchomości, zmiany prawa, no to koniecznie subskrybuj ten kanał, będziesz wiedzieć wtedy o nowościach. Zapraszam również na stronę symen24.pl, gdzie są nasze kursy obrotu nieruchomościami. Zapraszam również i zachęcam do wspierania nas na Patronite czy też na YouTube. Wszystkim wspierającym serdecznie dziękuję. A teraz przejdźmy do tego, co się dzieje na rynku i do tej walki dwóch klanów. No to jeszcze wrócę za chwilę. Ważna informacja. Otóż wcale nie można powiedzieć o tym, żeby wygasł jakiś zapał kredytowy u nas, u Polaków kupujących mieszkania. Na tym wykresie widzicie dwie linie, ta niebieska łamana to są wnioski kredytowe o kredyt mieszkaniowy, a ta czerwona to jest liczba udzielonych kredytów i ostatni odczyt to jest marzec 2025. Jeżeli się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że to przez parę miesięcy trwało takie, no powiedziałbym, na jednym poziomie była to jazda, ale lekko, leciutko z tego takiego stabilnego poziomu wyszliśmy w górę w marcu i to jest dość ciekawe, skąd to się wzięło, no bo przecież spójrzcie sobie, jak według GUS-u wyglądają nasze poglądy o tym, nas, konsumentów, jak będzie wyglądał rynek i jaka jest nasza sytuacja finansowa, czyli to jest taki wskaźnik ufności konsumenckiej, bieżący i wyprzedzający. Ten taki żółty okres, który podkreśliłem na tym rysunku, to jest okres już rządów nowej koalicji i jak widać na tym wskaźniku wszystkie parametry są poniżej zera. Poniżej zera to znaczy, że bo zero byłoby wtedy, gdyby na 100 respondentów 50 powiedziało, że jest lepiej, a 50, że jest gorzej. A tutaj jednak jest ta większość, która mówi, że jest gorzej i widać, że ostatnio te nastroje się pogarszają. Zobaczmy jeszcze takie wyprzedzające nastroje. To one w zasadzie też się pogarszają. Jeden, tylko jedyny taki czynnik, ta zielona gruba linia jest ponad zerem i to wszystko powinno mówić, że w zasadzie nie powinniśmy chcieć tak rączo brać kredytów, a jednak tutaj też zaszła zmiana i w ogóle spora, bo ostatnio była taka moda jeszcze jakiś czas temu na kredyty na stałej stopie. I to było ciekawe, że w ogóle jak te kredyty weszły, one weszły w życie wtedy, kiedy stopy kredytowe były wysokie i wiele osób brało te kredyty, przepraszam, na stałej stopie właśnie wtedy, kiedy to oprocentowanie było wysokie. Teraz oprocentowanie zaczyna spadać i coraz większa jest też nadzieja, że ono zacznie spadać, więc coraz więcej kredytobiorców jest zainteresowanych też kredytami o tej zmiennej stopie. I jestem ciekaw, czy jak już kiedyś być może to oprocentowanie spadnie po prostu na bardzo niskie, to wtedy też będziemy nadal woleli tą zmienną stopę, a nie tą stałą, żeby ją sobie na jakiś czas zagwarantować. To charakterystyczne, że banki zaczęły oferować tak mocno, no zostały trochę przymuszone też do tą stałą stopę właśnie wtedy, kiedy to było dość drogo. Ale no cóż, ten ruch pokazuje, że jednak jest zainteresowanie kupowaniem mieszkań, kupowaniem domów, budowaniem domów. I to też pokazywałem Wam
poprzednim odcinku, proszę tam zajrzeć sobie, wyniki na budowach i trzeba powiedzieć, że to budownictwo indywidualne dość mocno akurat teraz ruszyło. No, po pierwsze jest wiosna, ale porównując to, że ono się ruszyło, odbiło, ma lepsze wyniki niż rok temu, a budownictwo deweloperskie wręcz siadło, no to jest jakieś wyobrażenie o tym, co się na rynku dzieje. Zresztą też mamy chyba coraz bardziej do czynienia z takim rozwarstwianiem się społeczeństwa, to znaczy ciągle już od lat to trwa, że ci bogaci stają się jeszcze bogatsi, mają po kilka mieszkań, a ci biedniejsi, no po prostu są coraz biedniejsi, na coraz mniej ich stać, coraz większa jest liczba osób wykluczonych w pewien sposób z rynku nieruchomości, bo to szczególnie w dużych miastach występuje. Jest taka grupa osób, które za dużo zarabiają na to, żeby dostać jakieś mieszkanie, nazwijmy to socjalne, czy też w tym budownictwie społecznym, jak to teraz jest modnie mówić, a jednocześnie są zbyt biedne, żeby móc zaciągnąć kredyt mieszkaniowy, żeby mieć własny wkład i żeby móc sobie kupić mieszkanie, jeżeli czegoś nie odziedziczą, jakiegoś majątku, albo nie dostaną jakiejś darowizny od rodziców, albo po prostu nawet czasami są zbyt ubogie, żeby wynająć mieszkanie na wolnym rynku. I ta luka niestety, no, jest coraz bardziej wyraźna. I teraz właśnie przejdźmy do tej polityki i takiej u nas, no, odwiecznej wojny klanów. Myślę też, że takiej polityki dowodzonej niestety przez pokolenie polityków, które już dawno powinno odejść na emeryturę, dlatego że, dlaczego ja tak uważam? Dlatego, że jeżeli jesteś w polityce zbyt długo i już tak zdominowałeś tą swoją partię, to swoje otoczenie, jako ten samiec alfa i masz pretensje do drugiego samca alfa, to w końcu jakaś część Polaków jest wciągnięta w wasz wewnętrzny konflikt. A tak szczerze mówiąc, to Polacy dzielą się tak, można powiedzieć, po 1/3. Znaczy, te dwie opcje mają po 1/3, mniej więcej w przybliżeniu zwolenników, a 1/3 jest albo im przeciwna, ma jakieś inne wybory, albo też po prostu siedzi w domu i nie bierze udziału w głosowaniach. Nie jest to dobre. To konserwowanie takiego dualizmu nie jest dobre, a tym bardziej, że tak naprawdę nie widać następców tych samców alfa. Niestety, wojna emerytów nas niszczy, ale o czym mówią właśnie kandydaci na prezydentów? I to jest ciekawe, bo tak naprawdę prezydent ma niewielki wpływ na gospodarkę. Żaden praktycznie, no żaden to przesadziłem, bo może jakieś ustawy wetować. Może też popierać jakieś ustawy, ale czy one przejdą przez Sejm, żeby on mógł je potem podpisać, no to już zależy po prostu od posłów. A tutaj widzimy sporo różnych akcji. Lewica lansuje na przykład program budownictwa społecznego i jest przeciwna tym tanim kredytom. No to przyjrzyjmy się, jak wygląda to budownictwo społeczne. To są realia, to są wyniki naszego budownictwa mieszkań oddanych do użytkowania według form budownictwa w udziałach procentowych. I te takie malutkie kawałeczki tortu razem wzięte, taki tam znikomy kawałeczek w kilku slajsach, to co to jest? To jest właśnie udział różnych form budownictwa społecznego. A jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda w liczbach, no to to wygląda w ten sposób. Ten górny pasek to jest liczba ogółem oddanych do użytkowania mieszkań. Potem są mieszkania oddane przez inwestorów indywidualnych, potem te budowane na sprzedaż lub wynajem, a te pozostałe takie kreseczki, które ledwo widać na tej najniższej, w sumie to chyba wcale nie widać, tam tylko liczba występuje, to są budownictwo właśnie w takich formach społecznych. Ja rozumiem, że jest fajnie je popierać, ale nawet jeżeli je zwiększymy
dwukrotnie, to nadal będzie to mały kawałek tortu. Nie chcę powiedzieć przez to, że jestem przeciwny takiemu budownictwu. To co to? Nie, być może takie budownictwo jest społeczne, a być może patrząc się w ogóle na dostępność mieszkań, to byłby raj na ziemi, gdybyśmy mieli w ogóle mieszkania bardzo tanie i płacili ten tak zwany tylko czynsz do administracji, na przykład tam kilkaset złotych i mogli sobie mieszkać i nie musieli kupować i mieli w bród możliwość przeprowadzania się z miasta do miasta i zawsze znalezienia natychmiast niemal takiego mieszkania z budownictwa społecznego. Ale ja nie wiem, czy tak jest na świecie gdzieś. W każdym razie w Polsce mi się to nie wydaje prędko możliwe i jest to raczej mrzonka. Wobec tego ci kandydaci, którzy mówią, że rozwiązaniem problemów Polaków z mieszkaniami jest budownictwo społeczne, no to można powiedzieć, tak przyczepili się do jednej formy i ją usiłują lansować, ale to naprawdę nie jest rozwiązanie. Ile byśmy tego nie wybudowali, w takiej dającej się realnie przewidzieć możliwościach, no to nie jest rozwiązanie. To jest może jedna z dróg, ale nie najważniejsza. Są też oczywiście dyskusje między kandydatami, a właściwie wszyscy, albo prawie wszyscy z nich mówią: nie, my nie wprowadzimy podatku katastralnego, ja nie będę popierał, nie, jestem przeciwny podatkowi katastralnemu. A ci ich przeciwnicy też są przeciwni podatkowi katastralnemu, ale usiłują tych drugich zaatakować i wpierają im, że akurat oni są zwolennikiem podatku katastralnego, czyli podatku od majątku. Od tego, że masz ileś mieszkań, no nieważne, jaki tam dostałeś, czy w dziedziczeniu, czy kupiłeś i płacisz podatek. I są teraz dyskusje takich zwolenników połowicznego rozwiązania, czyli w ogóle nie płaćmy może od pierwszego mieszkania, nawet jeżeli jest to pałac, ale jak mamy już tam 2 albo 3 mieszkania, to od tego trzeciego nikt w tych dyskusjach tak na poważnie nawet nie mówi, co ma być uznane za to trzecie mieszkanie. Czy jest to trzecie w kolejności nabycia? O co w tym chodzi? Poza tym też nikt w tych dyskusjach na poważnie nie mówi: no dobrze, mieszkań jest w tej chwili mało, ale potrzebę mieszkania, znaczy mało takich do kupienia, no bo są i dlatego są drogie, dlatego ludzi nie stać, to tak w stosunku do zarobków. No ale taką potrzebę mieszkaniową można zaspokoić również będąc najemcą mieszkania. Ale co się stanie, jeżeli tych, którzy wynajmują mieszkania, obciążysz podatkiem katastralnym od tego mieszkania? Czy oni zaczną sprzedawać te mieszkania, czy też po prostu ten podatek doliczą do czynszu? Pytanie, jak sądzicie, jak to będzie? Bo wcale nie jest powiedziane, że jeżeli taki właściciel mieszkań, których ma kilka, to on po prostu dowie się: ojej, podatek katastralny, to ja natychmiast to mieszkanie sprzedaję i ponieważ nas jest milion takich, w cudzysłowie, którzy mają te mieszkania, to jak my rzucimy te mieszkania na rynek, to w ogóle mieszkania stanieją. A może po prostu zadziała mechanizm odwrotny. No dobrze, to podatek katastralny jest, ale ciągle mi się opłaca zarabiać na wynajmowaniu tego mieszkania, a ponieważ inni nie mają wyboru, bo wszyscy jesteśmy tak samo obciążani tym podatkiem katastralnym, no to my podniesiemy czynsze. Tak naprawdę, to powiem szczerze, ten temat podatku katastralnego to jest w tej dyskusji tylko straszak, bo nikt nie zaczął o nim poważnie rozmawiać. Tak samo jak niepoważne są okrzyki: wybudujmy 300 000 mieszkań w budownictwie społecznym. Tak to wygląda. Sprawa taniego kredytu, no to jest dosyć śmieszna nawet, bo zauważyłem, że przedstawiciele Polski 2050 ogłosili, że oni dzięki ich działaniom nie będzie programu kredytu 0%. Ale przedstawiciel PSL-u, który jest przecież w trzeciej drodze razem z tą Polską 2050, jest ministrem rozwoju i technologii
i ciągle nieustannie przypomina nam, że on pracuje z wytężeniem nad tym tanim kredytem. On już się nie nazywa teraz 0%, to teraz się ma nazywać pierwsze mieszkanie, czy też pierwsze klucze. Jak zwał, tak zwał. Takie gdzieś tam myśli krążą ciągle. Wobec tego nawet w takich małej grupce, takich mini koalicjantów, koalicji w koalicji, w tej trzeciej drodze, ci ludzie nie mogą dojść ze sobą do porozumienia. No, w wyborach prezydenckich nie ma przedstawiciela PSL-u, takiego bezpośredniego. Pośrednim jest nim, nie wiem, czy jest, czy nie, w końcu przedstawiciel Polski 2050, ale w każdym razie słyszymy obietnice, obietnice, obietnice i to takie dość populistyczne, bo w ogóle nie słyszymy o tym, co należy zrobić. Czy któryś z kandydatów przedstawił program, który powiedziałby tak: trzeba zwiększyć dostęp do możliwości budowania, do gruntów, trzeba uprościć procedury uzyskiwania pozwoleń na budowę. Trzeba maksymalnie uprościć tę drogę przez mękę, skończyć z tymi odwołaniami blokującymi nieustannie budowy. Trzeba na przykład też przemyśleć, czy systemy renty planistycznej, opłat adiacenckich, podatków gruntowych, to czy one skłaniają nas do budowania, inwestowania, czy też są raczej antyinwestycyjne. Natomiast, no oczywiście chwalimy się, że tam gdzieś walczymy z jakimiś fliperami, a teraz nawet ciekawe w ogóle politycy podobno zaczynają walczyć z deweloperami, chociaż też jak słychać chętnie od nich biorą pieniądze na kampanię wyborczą. Pytanie, czy należy w ogóle walczyć z deweloperami. Jest to w tej chwili w Polsce dominujący sposób budowy mieszkań. Czy jest to jedyna forma budowania mieszkań? Nie. No jest to budownictwo społeczne. Jest też gdzieś tam w tym społecznym teraz rozumiane to takie spółdzielcze, ale to jest naprawdę niewiele. No, budownictwo indywidualne są to głównie domy jednorodzinne, budowane często nie w dużych miastach, tylko na wsiach czy w mniejszych miejscowościach, w mniejszych miastach, tam gdzie dostęp do ziemi jest łatwiejszy. Budowanie domu sobie w Warszawie jednorodzinnego, no to jest dla ludzi, którzy według takich powszechnych norm w Polsce uważani są za osoby bogate, chociażby z powodu na to, jak drogie są działki w Warszawie. No chyba, że one mogą, że gdzieś tam są relatywnie tanie podkreślam, no ale to są w jakichś krzakach te działki wtedy, czyli w jakiejś zakazanej okolicy. Krótko mówiąc, co nam zostaje? Popatrzmy się, kto nam obiecuje konkrety. Zastanówmy się, czy nadal nie jesteśmy narażeni na słuchanie bajek o powszechnym dobrobycie i tym, że każda z tych opcji nam, ona jako jedyna, zapewni dostęp do mieszkań. Zastanówmy się, dlaczego słyszymy tylko hasła i dlaczego jesteśmy ciągle wciągani w taką wojnę klanów dowodzonych przez wodzów, którzy tak naprawdę już dawno osiągnęli obaj wiek emerytalny. Wszystkim Wam życzę dobrego weekendu majowego. Chodźcie na stronę symen24.pl, sprawdzajcie nasze inne audycje o rynku nieruchomości, poszukajcie, tam są też fajne kursy o obrocie nieruchomościami. Dziękuję wszystkim patronom, którzy płacą nam na Patronite, którzy też wspierają nas na kanale YouTube. Cześć, trzymajcie się i dobrej pogody na majowy weekend.